Dzień dobry, witamy serdecznie z kwatery Borówki w ramach projektu Borówkowe Faktory. Dzisiaj goszczę przedstawicielkę firmy ICL. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kwatera Blue Crop w zasadzie dopiero początek sierpnia, a ja mogę powiedzieć, że jest po zbiorach. Bardzo krótki okres zbiorów, raptem 2 zbiory z plantacji. Tylko 2 zbiory, oczywiście z tego powodu, o którym mówimy przez cały sezon, czyli 2 dni na koniec kwietnia, minus 8 stopni około na naszym stanowisku, tutaj w naszej lokalizacji, więc plony bardzo mocno zredukowane. Ale przy tej całej redukcji plonów i przy tych wszystkich stratach związanych z pogodą wykonywaliśmy różne tematy wdrożeniowe, jeden z nich właśnie z firmą ICL i tutaj badaliśmy kilka Waszych nowych rozwiązań, o których pewnie powiemy później podczas finału. Diana opowie, a dzisiaj powiemy też, co takiego robiliśmy. Tak, dziękujemy Ci, Pawle, że mieliśmy tą możliwość już kolejny rok w ramach naszej współpracy testować nasze rozwiązania. I ja powiem szczerze, że nam się udało, bo te warunki klimatyczne, jakie były w tym roku, czyli te przymrozki wiosenne, ale później te 2 fale upałów na początku lipca i teraz co mamy wokół nas, czyli te ponad 30 stopni, były dla nas doskonałą okazją, żeby przetestować nasze produkty biostymulacyjne, bo takie 2 mamy w ofercie i tutaj właśnie testujemy. I jeden z nich, który się nazywa Beos Garnet, jest to środek, który jest właśnie po to, żeby chronić rośliny, wzmacniać i też wspierać ich regenerację właśnie po występowaniu takich stresów długotrwałego ciepła, długotrwałych wysokich temperatur, upałów i patrząc tak generalnie tutaj na kondycję roślin, uważam, że one dość dobrze wyglądają. Nie widać dużych uszkodzeń na liściach słonecznych. Ja też mam świadomość, że to jest kwestia odmiany i to jest kwestia usytuowania na powierzchni pola. Natomiast porównując to do tych roślin na innych plantacjach, to te rośliny naprawdę wyglądają dobrze. My na pewno też te wyniki będziemy jeszcze analizować, sprawdzimy, jak nam to finalnie powychodziło. Natomiast tutaj takim dobrym produktem na upały jest właśnie Beos Garnet, więc jeżeli jeszcze Państwo jesteście przed zbiorem borówki, macie te późniejsze odmiany, fale upałów jeszcze trwają, po zakończeniu zalecam 2 litry na hektar, żebyście opryskali rośliny, żeby je lepiej zregenerować właśnie po tych wysokich temperaturach. Natomiast, no co jeszcze, mówiąc tutaj o borówce? Przypominam, że teraz jest dobry moment na to, żebyście się przygotowali i zabezpieczyli w nawóz, który Wam zapewni jakość odpowiednią, trwałość pozbiorczą, odpowiednią smakowitość, zawartość cukru. W przyszłym roku. W przyszłym roku. Tak, Paweł, dobrze powiedziałeś, w przyszłym roku, a więc polisulfat. Wy musicie już mieć go w pogotowiu, żeby wrzesień, październik tą pierwszą aplikację wykonać, żeby on już zaczął działać, zaczął się rozpuszczać, żeby te borówki były już zasilone pod kolejny sezon. I tutaj też jest jeszcze taka ważna dla mnie uwaga, żebyście jednak Państwo pamiętali o tym takim pozbiorczym zasilaniu krzaków, bo one są bardzo osłabione. Przez to, że na pewno nie było wielu zabiegów wykonywanych w okresie całej wegetacji w tym roku, zwłaszcza na tych plantacjach, które były bardzo zredukowane po przymrozkach. No i też są osłabione tymi temperaturami, tymi różnicami temperatur. Więc na pewno trzeba je wzmacniać już teraz, żeby one budowały podwaliny pod przyszły plon, żeby w przyszłym roku zaowocowały na wysokim poziomie. Podsumowując, parę słów dodam do siarczanu wapnia, który my stosujemy na naszych plantacjach już od dobrych kilku lat. Do tej pory stosowaliśmy czysty siarczan wapnia. Od kiedy na rynku znalazł się polisulfat, stosujemy polisulfat. W odróżnieniu od siarczanu wapnia jest to naturalna kopalina, która jest Pozyskiwana jest spod Morza Północnego, z głębokości 1300 metrów pod poziomem morza. My go wydobywamy w miejscowości Balbi, koło Wielkiej Brytanii. Jest to naturalny minerał, bogaty nie tylko w wapnia, ale też siarkę potas magnez, no i kilkanaście trochę mikroelementów, jak każda kopalina. Ja tu jeszcze, Paweł, jedną rzecz chciałam dodać a propos właśnie tym wapniu i tej skuteczności, bo my w borówce
Badaliśmy tutaj takie parametry jakościowe, Brix, smakowitość, też plon. Natomiast ja z polisulfatem też prowadziłam wieloletnie doświadczenia w jabłoni i tam też badaliśmy zawartość wapnia w owocach, badaliśmy zawartość wapnia w liściach i też badaliśmy tą trwałość przechowalniczą po 6 miesiącach. I tu jest bardzo ważny aspekt działania polisulfatu, to co my już od kilku lat powtarzamy, że działa narastająco. Przy 3-letnim doświadczeniu te wyniki po polisulfacie były coraz lepsze, parametry przechowalnicze były coraz lepsze i też zawartość wapnia była wyższa w porównaniu do tych obiektów kontrolnych, więc to pokazuje, że faktycznie ten siarczan wapnia z polisulfatu, on jest dobrze pobierany przez rośliny i on faktycznie też dobrze działa. Po więcej szczegółów zapraszamy Was na finał Borówkowej Faktory, gdzie będzie firma ICL miała swoje stanowisko i będzie można oczywiście o wielu rzeczach z niej porozmawiać. Znając życie, to pewnie będzie można coś i dostać. Pewnie tak. Ale co, to dowiemy się na finale Borówkowej Faktory. Zapraszamy.